Witam was, z tej strony Gregor. Witam was ponownie w Divinity The Dragon Commander, gdzie jako smoczy przywódca i dziedzic dawnego cesarza próbujemy odzyskać krainę, która jest nam przeznaczona. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmem, a ja zapraszam was do oglądania oraz na Cytadelę Gregora, serwer discordowy, link jest w opisie, a ja już nie przedłużam. Mamy tutaj do pogadania z naszymi generałami. Przede wszystkim z Henrym. Well, the Dragon Commander himself. Come, sit, drink with me. Yeah, I know what you're thinking. He's had a few too many. But you take to the right too if you had an imp apparatus for an arm. Never told you how I came by this eyesore, did I? No i jeszcze nam tego nie powiedziałeś. It was during the great and glorious last stand to save the Empire. Horseshit. We fought like lions so that the king, your bloody father, could scarper with what riches he could hold. But my soldiers did their duty. They died where they stood, and I was left for dead. Want of an eye and an arm. No, nie powinno się patrzeć na bogactwa, tylko wziąć... No, moja rada, zawsze lepiej mieć po prostu taki plecak ucieczkowy. Na wypadek, gdyby coś się działo. Oh, I shall, believe you me, lad. Gone are the days that Death and I dance and duel for the sake of some undeserving arsehole, whose sole claim to authority is the birthright to park his fat rear on a throne. Never again. No, nie dziwię się, miałeś prawo się zirytować w takim przypadku. Co mi przypomina... Chodźmy do naszego drugiego grumio. Przyda nam się wieżyczka przeciwlotnicza. Co jeszcze mogłoby się nam tutaj przydać? Sądzę, że wykupimy sobie od razu szamanów i łowców, żeby mieć te typy jednostek. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. To już wybraliśmy, że wprowadzamy pobór do armii, bo to jest coś, co nam się przyda. A teraz zobaczmy, co nas czeka na mapie. Tak jak widzimy, udało nam się zdobyć upiorzysko. Czyli cel pierwszego aktu został osiągnięty. Na razie oszczędzamy swoje surowce, bo jeszcze mogą się okazać przydatne. W szczególności, że się nie spodziewałem, że wróg nagle tutaj wrócił. W szczególności, że przejęliśmy jego stolicę. Oho, ale przyszedł po ową stolicę. Dobra, tutaj sądzę, że możemy przekazać dowodzenie któremuś z naszych dowódców. Największą szansę ma tutaj Edmund, więc miejmy nadzieję, że Edmund wie, co robi. No i faktycznie wiedział, co robi. My za to musimy teraz utrzymać jeszcze tą stolicę. Bo jak widać, wróg się jeszcze nie postanowił poddać. Ale teraz to my bronimy tej siedziby. Więc zobaczymy, jak sobie poradzimy w obronie terenów powieckich Ferola. Dobra. To my tu stanowimy siły obronne. To na szczęście powinno nam troszeczkę pomóc. Dobra, przejmijmy to szybko. Nie potrzebujemy tych samouczków, wiemy, co robić. Potrzebujemy szybko kuźni. Dobra, wieżyczki przeciwlotnicze aktywne. Skoro oni idą po wyspy, raczej po to my pójdziemy po bazę po drugiej stronie.
Ale muzyczka, trzeba przyznać, że ma taki swój urok ta tutaj. Pozycja przejęta. Budujmy kolejną cytadelę i widzę, że nadchodzą kolejni wrogowie. Więc ich wyeliminujmy. Dobra, wieżyczka przeciwpiechotna już działa. Anti-ground turret completed. Construction in progress. Recruitment citadel completed. Dobra, nadchodzą oponenci nasi. The Emperor shows us the way. Anti-ground turret completed. No one defies the will of the Emperor for glory and honor and wealth. Dobra, jak to wygląda? Ta pozycja przejęta. Będziemy musieli tą pozycją się za niedługo zająć. Oho, próbują nas już zaatakować. Więc zepsujmy im troszeczkę plany. No i mam lepszy pomysł. Construction in progress. Construction underway, Commander. It'll be built in a jiffy. Spróbujemy tutaj wlecieć i przejąć tą wyspę. Za chwilę. Tutaj jak to wygląda pozycyjnie. Tu pozycja jest w miarę zabezpieczona. Przygotujmy zatem siły uderzeniowe. Zrobimy im tutaj desant. Jakieś wozy bojowe też się przydadzą. Dobra, rozpocznijmy lądowanie. O, lipka, tu jest ten. Przeciwlądowa. To już nie będzie sprawiać problemów.
Dobra, szturmowcy mogą mieć problemy z łowcami. Warte zapamiętania. Your unit will soon be ready. Yes. Przez co ta pozycja będzie trudniejsza do przejęcia niż myślałem. Unit is being manufactured, Commander. Let's get this dance of death started. Ale ważniejsze, że tą pozycję udało nam się przejąć. There is no reason to doubt your insight, sir. We'll crush them one leg at a time. Doctors in the house. Your unit will roll out momentarily, Commander. Your unit will soon be ready. Hail and kill. Spróbujmy przejąć główną pozycję nieprzyjaciela. Trooper ready to march. Unit is being manufactured, Commander. Anti-ground turret completed. We're under attack, but we will hold our ground. Ready to follow you, even into death. Reinforcements requested. Construction underway. Dobra, do przodu. Armor is weakening, sire. Unit is being manufactured, Commander. Anything for the Empire. Dobra, do przodu. Ready to march. All right, all right. Anti-ground turret completed. Of course, my lord. We fight for freedom. Trooper ready to march. Cover me with death if I should fail. Where's the target? Dobra, nasi szamani tutaj ładnie leczą. I've got big guns and I cannot lie. Don't be pussy. All right, all right. Dobra, przysłali łowców, żeby wsparli. We're getting pinned here. The Emperor will prevail. It'll be built in a jiffy. Everybody lies, even dying people. Your unit will soon be ready. Trochę czarnoksiężników też się przyda. Being manufactured, Commander. Construction underway, Commander. I will stand until my last breath. Cover me with death if I should fail. Ale muszę przyznać, że to, że tutaj jeszcze musimy walczyć, mnie trochę zaskoczyło. Spodziewałem się bardziej, że już przeciwnik zostanie stąd wycofany. Ale jak widać, mamy jeszcze okazję wypróbować kilka nowych jednostek. It'll be built in a jiffy. Of course, my lord. We fight for freedom. Horse of steel riding out. Unit is being manufactured, Commander. Anti-ground turret completed. Dobra, przesuńmy się do przodu. Grenadier, fresh from the barracks. We'll crush them one leg at a time. Your unit will soon be ready. Anti-ground turret completed. The Emperor's enemy is my enemy. Podejrzewam, że za chwilę będziemy mieli tutaj kolejne starcie. Unit is being manufactured, Commander. Trooper awaiting your instructions, Commander. Here's to you, sire. Losing ground, sire. This world lies ready, waiting for its death. No, smocza forma bardzo się przydaje przy uderzeniach ofensywnych, nawet jeżeli używamy jej przez chwilę. Hail and kill. There's no reason to doubt your insight, sir. Ale widać, że wróg bardzo polubił przynajmniej ten używanie granadierów. Horse of steel riding out. It'll be built in a jiffy. There's 30. I've got big guns and I cannot lie. Hail and kill. Let's get this dance of death started. No one defies the will of the Emperor. All is ours for the taking. Horse of steel riding out. All right, all right.
No. I po wrogu. Kartan niby miał przewagę, ale tą przewagę utracił. I tak jak myślałem, akt drugi się zaczyna. And so it came to pass that the Dragon Prince was initiated in the ways of war and caught the attention of his siblings. Whereas the prince had been but a flea in his half-brother Carthan Axehand's coat, the dread decapitator now took full notice of what turned out to be a dragon, and so in turn did the others. Yes, it was in the heartland of Rivellon that the war would be decided between the last of Sigurd's children. Carthan remained a threat, as did his sister Sybil the Silent, who had cut out her own tongue a long time ago to stop the voices in her head from babbling. And then there was Faran the Fleshless, who was convinced he wasn't human at all, but rather an undead, which he would demonstrate by slicing the flesh from his body. Such was the crazed company the Dragon Prince would have to fight. Such were the terrors he would have to overcome. And the way he did so is still studied by all strategists in Rivellon today. Ja powiem tak. Ten poprzedni cesarz miał naprawdę porąbane dzieciaki, a ja mam bardzo cholerne tutaj rodzeństwo. Jasny gwint. Dobra, krasnoludy i impy oraz nieumarli nas popierają. Elfy i jaszczury są niezadowolone. Impom brakuje pomysłów? Co? O, lipka. Rozmiar ma większy, buduje niż samą destrukcję. Okej. No dobra, ale widzimy tutaj nawet pole bitwy przesuwa się do serca, albowiem zbliżamy się powoli do tego, co chcemy. Dobra, koszt się zmniejsza. Dlatego to się akurat nam przyda. Great, grave or gratifying, I'll leave its interpretation to you. The fact of the matter is your victories have gone far from unnoticed. That much you knew. But they have also gone a long way toward uniting a shattered realm. Tam poradzimy sobie, Maxos, nie martw się. It has therefore been announced that you are to marry, for that will bolster the populace's spirit and cement your power as emperor. Soon the finest princesses in the land will be here, No, bidding for your hand in marriage. zastęp księżniczek? Będzie zabawa. Dare say it will, but do not please take this matter lightly, Commander. Of course, I hope your wife shall turn out to be a charming girl indeed, but this, above all, is a political bond, meant to strengthen the ties between you and the faction she belongs to. Love, I'm sorry to say, has very little to do with it. But of course I may be proven wrong. Okej. Perhaps it is even best that I had. To my już sobie pójdziemy. And while you fantasize about pretty princesses, I'll continue my studies. Grumio may find his inspiration in dreams, but I'll stick to books, thank you very much. A wizard likes his nip. Fie upon Edmund's pride, Commander. The Lizard Lords have granted him the honor of representing our mighty military on a diplomatic mission of utter import, and he gets his knickers in a twist because it comes with a spot of sacrament alien to our ways. No powinien dbać o obyczaje I should innych. think it would be good fun to attend an imp ceremony. Something is bound to blow up. Isn't that what... No trochę w tym masz racji, ale pogadajmy z Edmundem. Imps, Commander. Are they not truly the lowliest of all the races? Serio? If not for the hint of demon No cunning, tak, zapomniałem. we most probably wouldn't speak to them as much as serve them for supper with a series of seasonal stuffings. As it is, however, the Lizard Lords have deemed it fit to strengthen the military cooperation between ourselves and those demoniacal dewdrops. I'd exhale an existential sigh upon the hearing of such folly, yet give it no further thought but for one devilish detail in the treaty. It is I, as our foremost general, who must, quite literally, stoop to inspect their armies. An impish high priest will be present, figures fit for farce that are greeted and received with ridiculous amounts of highly ritual... As Henry might say, Commander, I'd rather lick marmalade from an orc's behind than bow to an imp. My very reason for currying your draconic benevolence at this hour. Certainly I have your blessing to abstain from these grotesque formalities and tend to business rather than etiquette. Nie obchodzi mnie, czy każą ci stać na głowie.
to jeżeli nie będziesz dbał o to, co oni uważają za ważne, uznają to za brak szacunku. Your wish, my command, et sorry, etc. But if there indeed be hoops, the snapping of little necks will be added to the ritual. Bo jeżeli ci kazali stać na głowie, spokojnie. Dobra. Przejdźmy do roboty. Sytuacja wygląda następująco. Stolicę wroga już mamy tutaj jedną. Ale uderzenie na nią nam się jeszcze nie opłaci. Musimy jak najszybciej zdobyć przyczółek w same, można powiedzieć, że centrum kontynentu. Czy możemy użyć jakiejś karty? Tak, możemy użyć na zdobycie większej ilości złota, to się nam przyda. W szczególności jeżeli chcemy zdobyć jak najwięcej ziem. Póki co dużo nam to... dużo nie zmienimy, ale coś już będzie zmienione. Ej, tutaj coś mieliśmy? Cholipka. Tego się nie spodziewałem. I nasz wredny braciszek szykuje jeszcze większą armię przez to na nas. Dobra, pomińmy. Możemy was wycofać? Coś tam wycofaliśmy, dobra. They are here, Commander. The fairest maidens to be found. Here in the hope you will Już take their przyszły? hand in marriage. Jasny Gathered gwint. aboard are Lady Lohanna of the Elves, Lady Ida of the Dwarves, Lady Camilla of the Lizards, and Lady Ophelia of the Undead. Speed, Commander. Okej, to idziemy wybrać za chwilę, tylko... Technologia. Potrzebujemy... saperów. No co, Edmund? Spouse, are we, Commander? I wonder what the return policy on these princesses is. No refund after they've been used? Nie powiem nic na ten temat. W tym przypadku nic nie powiem. Wyjątkowo nic nie powiem. Dobra, ale zobaczmy kandydatki. Okej, póki co albo Lonach, albo Ada mnie interesują. Troszeczkę weszliśmy elfom na odcisk, więc Lonach mogłaby być ciekawa. It's your lucky day, Commander, for I have with me the famed beauty Ida, Princess of Hammerdale. Dwarfs have come a-courting her from each part of the realm, clad in solid golden belts, beset with diamonds, wielding axes so sharp they can cleave rock. Bold warriors that alone could face an army, but none has laid claim to that purest of rubies that is... All right, Falstaff, put a sock in it. I'd rather see you drink than drivel. So unbecoming of a dwarf. Yes, well, there you have it, Commander. Lady Ida. To her very good health, I say, and your future happiness. Why, yes, my little dandelion. What woman in her right mind wouldn't want to marry an emperor? 'Tis a right treat that you're not so bad looking either. But power, my lad, that is why we do it. The power of the dragon. Okej, czyli mamy tutaj dosłownie krasnoludzką golddiggerkę, przynajmniej ja to tak trochę rozumiem. I do have a few personal stakes in this as well, though. My father, see, may the plague wither his pecker, is a right old rotter whose company I'm desperate to escape. Put a wedding ring on my finger,
and your ship will be my home. Dobra, Come on, up you stand, back straight, chin high. The commander is here. No, you are not daydreaming, Commander. This is not a mirage that would trick your eyes. This unearthly beauty is real, and her name is Lohana, princess of all elves, the fairest fruit ever plucked from our green mother's world tree. I'll give you a moment to compose yourself, for not many can gaze upon her and be undaunted by the sight of purity perfected. powiem wam tak. Osobiście z tych wszystkich zazwyczaj wybierałem elfkę, ale troszeczkę mnie też krasnoludzica trochę ciekawi. Musiałbym się serio zastanowić, co by tutaj wybrać. The best reason of all. Love. Or so I hope. I have heard of your deeds and seen your portrait. Ever since, I admit I've been quite smitten with you. And when news of impending nuptials reached my dainty ears, I made certain Oberon would move mountains to ensure I'd get a chance to meet you. Powoli możecie rozumieć, dlaczego akurat w tym przypadku wybierałem elfkę. I know the very idea of love is often met with sardonic laughter in royal circles, where it is derided as a pleasantry that peasants may indulge in. But I would not have it so. Let love be your reason too, O dragon, should you contemplate our union. If not, I think I'd rather not be chosen. Now, dear, don't put the commander on the spot. He's already head over heels in love with you, no doubt, as are all who have taken but a single look at you. And think of elven interests. We would have the dragon as our closest ally. Ta... Ofelia też jest całkiem ciekawa. Choć jej obecny wygląd mnie niezbyt ciekawi. Go on, girl. Don't be shy. Answer the dragon. My lord and emperor, I stand here before you because I was bid to, and thereby was I blessed. I am not worthy of your love, but should you choose to honor me with marriage, I should take it as a sign the seven still savor my soul, and it will be my unwavering endeavor to earn the trust and affection you would bestow upon me. Well said, my dear. That settles it, does it not, Commander? Sorry, ale nie idę w tym kierunku. Serio, muszę się zastanowić, Aida czy Lonach. Come on, up you stand, back... No. No. Dobra, chodźmy do komnaty królewskiej. All this lovey-dovey stuff is wasted on me, Commander. Heavens no, we wouldn't want to make a scene. The rejected princesses will be disappointed, and their counselors furious. No, once you have made your choice, inform me of it in Wonderful. Who is the lucky lady? Powiem tak. Aida lub Lonach. Ale nie mogę się zdecydować. Ich historie po prostu, jak grałem wcześniej w tą grę, mnie najbardziej ciekawiły. Ale sądzę, że pójdę w historię oraz wątek, który mi się bardziej podoba. An astonishing beauty, is she not? Ah, to be a youngster of 500 again. Allow me to be the first to heartily congratulate you, Commander. I will make discreet arrangements for her stay and the departure of the others. All will have been taken care of when you return from the battlefield. Dzięki, Maxos. Wolałbym nie mówić pozostałym, że nie zostały wybrane. Dobra, jak to wygląda? Was wycofajmy tutaj. Potrzebujemy transportowca. A zaryzykowałem nawet stwierdzenia, że nawet dwóch. Wylądujmy już tutaj, bo to się nam przyda. Nie mamy na razie złota, żeby coś tu więcej dobudować. Ale dodatkowy wóz bojowy może się okazać przydatny.
Dobra, przyspieszmy tutaj ruchy. Wyjątkowo nie my się bijemy. Nasi szaloni bracia ze sobą biją. Okej. Cesarz znalazł żonę, impia księżniczka ginie. No w sumie ja się zastanawiałem zawsze, co się stało. Ministerstwo Edukacji żąda zakazu zabawy. Nie dziwię się po czymś takim. Congratulations, my lord. Happy days, eh? Oh, but don't you worry. I haven't been sipping sparkle wine and eating wedding cake, no. Researching, engineering, those have been my occupations. Dogadałbyś się z kilkoma moimi znajomymi, uwierz mi. Righto, my lord. Dobra, ale o coś innego mi teraz chodziło, dlatego do ciebie przyszedłem. Potrzebujemy dodatkowych materiałów, przede wszystkim... nie mamy punktów badań, wydawało... Złoto mi się pomyliło z punktami badań. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Commander, we all rejoice at your safe return. I am here with your princess, your wife-to-be, and shall now proceed with the wedding ceremony. It is here on this ship where conquest is charted and strategy surveyed that you shall pledge your vows. Symbolic, I hope, that love may yet conquer war. Our commander and emperor has sworn his devotion by the very act of choosing you, exalted lady, over all others. Only you must now avow your allegiance and dedication, if it pleases. Lady Lohanna, do you take the dragon to be your husband, to love and cherish, now and forever? My sweet prince. My darling dragon. Of course I do. Then by the grace of the Almighty Seven, I now pronounce you man and wife. May joy and prosperity be your constant companions. Go forth, be merry, and make merry. Dragon and elf united. Another miracle of nature. Praise be the Green Mother. I tak was nie będę popierał. Wziąłem po prostu żonę, która ma najbardziej... ma sens pod tym względem. What a marvelous chamber this is. Truly made for a princess. Never have I seen steel wrought so delicately. So very different from our wooden elven homes. Yet alike in elegance. No, dosłownie cię wydostaliśmy spod klosza. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z naszą pomocą. As I admire this ship, I can't help but smile as I recall how some at High Court said my staying aboard the Raven would corrupt me, taint my elven nature. What nonsense. But I know Oberon will keep a watchful eye on me nonetheless, to guarantee I don't break with our traditions. Like a hawk he'll be, and I its fledgling. Spokojnie. Jeszcze cię obrobimy. Oh, never mind, my sweet. I'm rambling about silly things, whereas we have a wedding to celebrate. I just know that you and I shall be blissfully happy. Też mam taką nadzieję. Dlatego cię wybrałem. A teraz bierzemy się do roboty. Dobra, sytuacja wygląda następująco. Udało nam się wylądować. Tu już jest dobry znak. I możemy powoli się rozprzestrzeniać. Będziemy mieli granicę z żółtym za chwilę. Wylądujmy od razu jeszcze tutaj. I coś czuję, że większość rzeczy powinna pójść teraz zgodnie z planem.
Znów nasi bracia tutaj toczą pojedynek morski. Ale ten pojedynek chyba wygrają słudzy czerwonego. Dokładnie. No już się zaczynają plot. Nie zjadłem niczyjego chomika! Commander, there's something very important I'd like to talk to you about. I know I've been evasive about the demon, the creature I called the heart of the ship. But I think the time has come to tell you more. You, after all, are the dragon. Yours should be the prerogative of knowing more than anyone else aboard this vessel. No rozumiem. Corvus is his name. Raven in the ancient language. He is at the same time our greatest ally and our greatest foe. For it is from his antediluvian psyche that I wrestle many of the incredible powers Grumio and I make real. But it is he who also provided your siblings with like technologies, and does so still through dream walking. This diabolical being, then, who holds our key to victory, but would much rather unbolt the door of defeat, desires to address the dragon. He has wanted to do so from the beginning. And though I had rather you'd never meet this thing of insidious evil, I recognize such is not my decision to make. So find me in my study, and I will show you how to find Corvus. No dobrze, choć nie chcę się z nim spotykać. So, in the royal chamber, where reigns the precious presence of privacy, I shall answer any queries you may still have. Okej, ale póki co musimy się wziąć za ogarnięcie technologiczne. Dajcie nam potrzebne działa artyleryjskie. Czy coś jeszcze by się tutaj nam przydało? Tryb obrężniczy może się okazać przydatny. I zanim zajmiemy się pozostałymi rzeczami na statku, wolałbym, byśmy ogarnęli od razu turę. I spróbowali od razu zająć ten ostry szczyt. Transportowce kolejne się nam tu przydadzą. Spróbujmy jeszcze się tutaj trochę rozszerzyć. I zaryzykuję z kopalnią złota. Przyda nam się troszeczkę rozwoju. I ta tawerna też się nam przyda. Więc wracajmy na statek i zobaczmy, co mają nam do powiedzenia. Isn't she a beauty, our Lady Lohanna? A pearl plucked from the Milky Way, delivered unto us blessed mortals. And what is her first commission as Empress? To swallow the heated carcasses the dwarves call cuisine. It's frankly nauseating. And moreover, absolutely taboo among elves. Ale jest obecnie królową moją, więc będzie jadła to, na co ma ochotę. Maybe you could, but no. It's not my place to mingle in the affairs of my betters. I can't. Idziesz zjeść ten stek! I have just received this lovely invitation to attend a dinner party in my honor. The councillors want to welcome me aboard the ship and congratulate me on having become a Dragon Knight's proud wife. Miło z ich strony, prawda? That's just the thing. It's awfully jolly of them to throw me an impromptu jamboree, were it not that I don't eat meat. You see,
The invitation reads that the dwarf's top chef will prepare all courses. And, as you know, those bawdy little fellows wouldn't consume a vegetable if it'd make them lay golden eggs. Bez przesady. I don't want to insult the council, but I don't think I can attend this dinner. Tam, daj im szansę. Może ci posmakują. A poza tym, nie chcemy ich denerwować. To taka prawda. Perhaps. It's a moral issue rather than a practical one among elves. But maybe I should make an exception now that I dwell in mixed company, surrounded as I am by all kinds of outlandish customs. Dokładnie. Let me think it over, dearest. Dobrze, że się rozumiemy. Frightfully boring folk, those lizards, Commander. That general of yours held our high priest hostage with board games and chatter. Our engineers built a great tower just to blow it up again. A great gift for the envoy of our allies. But did he come and watch? No. Preferred conversation to combustion. What a nincompoop. Jak nie można podziwiać eksplozji? Edmund, jestem bardzo niezadowolony. Commander, no doubt you rejoice at my swift return from the land of imps, that borough of blight, that cyst in civilization. Returned have I to more glorious heights. The gods I'd thank if I believed in any. Do forgive me if I appear exceptionally smug today, but I was very flattered, you see, to witness how my reputation precedes me even into the very crevices of the world. The imps had heard of my approach and my modicum of resentment for their rituals. I was Widzisz? therefore pleasantly surprised to be greeted with a cordial handshake no more. Trzeba było Yes, się he was an martwić. agreeable chap, as a matter of fact. The High Priest, I mean. After the military inspection, we played chess and talked philosophy the night through. It goes without saying I won every game and lacerated his logic like an eagle its prey. But he was not as devoid of all intellect as I had expected his entire species to be. A comforting thought, somehow, knowing you trust them to strap explosive engines to your back. No, więc spokojnie. O, jest Cyril. Fine queen you have, your lordship, and that's coming from a dwarf. We're preparing a proper feast for her, make no mistake. Boar and beef, veal and venison, it'll all be there, prepared by Piotr the pork chop himself. Damn you! Teraz ja jestem głodny! Właściwie ja jestem teraz głodny, chłopie! Mój własny doradca sprawił, że jestem głodny. Jasny gwint. Dobra, zakończmy tą turę. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale mam złe przeczucie osobiście. Tak jak myślałem, tu będziemy mieli starcie. I jesteśmy chyba w stanie je wygrać, jeżeli osobiście je przeprowadzimy. Bo jednak by się przydało zdobyć tamtą wyspę. Dobra, na szczęście bitwy mamy w takiej formie. Dosłownie walczymy na opustoszałej wręcz wyspie. Won't that use too much fuel? That's impossible, Commander. Wysać już te nasze oddziały. All is ours for the taking. Na szczęście my mamy jakąkolwiek piechotę już od razu. I've got big I guns. będziemy mogli wykorzystać to na naszą korzyść. Atakuje morskie, ale także powietrzne. Czyli to starcie nie będzie takie proste. No dobra. Też nie mamy tutaj aż tak dużo surowców, co mnie jakoś nie dziwi. Big guy coming through. Construction underway, Commander. Our glory. My mamy przewagę siły ognia za pomocą chyba właśnie tych naszych łowców. Raczej łowców wozów bojowych. Ale nie możemy też za bardzo ryzykować. Rozegrajmy to troszeczkę bezpieczniej.
Łódź niech zostanie tutaj. Co je? Będziemy mogli chyba wypróbować niszczyciele dzięki temu. Unit is being manufactured, Commander. Ready for the Blitzkrieg. Construction underway, Commander. All is ours for the Chyba że uda nam się samymi tymi wozami bojowymi to wygrać. Guy coming through. A jak nie, to wykorzystamy niszczycielską siłę artylerii. Oho, oho, oho. Dobra, czekać. Dobra, te myśliwce są silniejsze niż myślałem. Mogą się okazać bardziej irytujące niż myślałem. cover me with death if I should fail. It'll be built in a jiffy. Reborn to kill. I see dead people. Co oznacza, że potrzebujemy troszeczkę chociaż grenadierów, żeby zwalczyć lotnicze siły wroga. Where's the target practice? Anti-air turret completed. W szczególności, że wróg stawia tutaj na siły lotnicze. Construction underway, Commander. I've got big guns and I cannot lie. It'll be built in a jiffy. I will drench their torn banner in blood. Your unit will soon be ready. Cover me with death if I should fail. All is Ta będą chcieli nas załatwić lotnictwem. Nie podoba mi się to. Turret completed. Construction underway, Commander. I will drench their torn banner in blood. What is it now? Death rides. I've got big guns and I cannot lie. Yes. Ashes to ashes. Anti-air turret completed. Enemy infighters will soon befoul the skies, Commander. That's impossible, Commander. To powinno trochę pokrzyżować im plany. Aha! Okej. Tego się nie spodziewałem, ale w sumie lepiej dla nas. Tam nie przesadzajcie, elfy. Nie było surowe, tylko było dobrze ugotowane. To był w końcu mistrz kotleta. Generał odbywa miłą pogawędkę. Cinkulio, nigdy mnie tak nie obrażono. Wierzyciele się nie poruszają, jaki z tego pożytek? To jest przydatne, uwierz mi. Dobra, ogarnijmy sobie już tutaj turę. Jak już możemy zauważyć, nasz wróg się tutaj powoli organizuje. Nie możemy za bardzo pozostać mu dłużni. Musimy być gotowi na kolejne konfrontacje. Ale czy jesteśmy w stanie w sumie zaryzykować jakiś desant morski? Tu jesteśmy w stanie zaryzykować. Kart za bardzo nie mamy.
Przetransportujmy zatem część oddziałów tutaj, żeby pomogły ewentualnie w obronie. I dobra, udało nam się zdobyć całkiem ładny przyczółek na samym kontynencie, że tak to nazwijmy. Będziemy musieli się zająć oczywiście groźnym grodem? Nie, mroźnym grodem. No i będziemy musieli rozwiązać problem tutaj krasnoludzki. Gdzie jak widzimy Sybilla atak przewodzi z Wakefield. Faran, nie dziwi mnie, że siedzi u... Nora, myślałem, że siedzi u nieumarłych, siedzi u jaszczuroludzi. Mniejsza o to. Dobra, sytuacja w miarę wygląda na to, że jest do opanowania. Ale nasze następne działania odkryjecie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Cześć i czołem. Hej!